O czym nagrywaliśmy już odcinki? Bo ja wysłałem Ci. Ja mam cały plan. Okej, dobra. Zaraz To ja się się wypowiem. zapytam, Nie jak będę dwa zaraz. razy. Spotykamy się po małej przerwie i to są ciekawe obserwacje, bo dużo się dzieje na tym rynku AI-owym. Ja raz nie wiem, jak Ty to obserwujesz, ale ja trochę widzę, że dużo jest rozmów, dużo jest w przestrzeni publicznej dyskusji, a ze strony biznesu jakby ogromnych ruchów nie obserwujemy. Tak, jest taki hype, ale rzeczywiście hype medialny. Tak. Widać, że organizacje podchodzą chciałyby tego AI, ale podchodzą z pewną taką nieufnością, przyglądają się sytuacji. I takie podejście, powiedzmy, sceptyczne ja bardzo szanuję, bo trzeba to robić z głową. Natomiast wydaje mi się, że czasami ta ostrożność aż jest za daleko posunięta. Warto jednak wykonywać pewne kroki, nieduże, ale jednak posuwać się naprzód, tak? Bo jednak ten potencjał wynikający z wdrożenia AI może być ogromny. A jaki? No to zawsze warto oszacować na początku i robić to świadomie. Z drugiej strony, tak patrząc na nasze ofertowanie przez ostatnie 3-4 miesiące, zobaczyłem, o rząd wielkości może to za dużo powiedziane, ale jest kilkukrotnie są tańsze już oferty, w związku z tym, że następuje taka komodyzacja tych systemów, czyli kiedyś to trzeba było wziąć takiego naukowca z Twoim zespołem, żeby wymyślili wszystko od zera, a teraz tak naprawdę to jest tak, że wiesz, klikasz w kilka switchy i część rzeczy, takich najbardziej popularnych oczywiście, takich nie wymagających mocnego dostosowania jesteśmy w stanie zrobić. Ostatnio robiliśmy naprawdę 2 POC do klientów, którzy potrzebują po prostu bazy wiedzy i takiego chatbota, który na bazę wiedzy, na przykład helpdeskową albo na przykład na temat procedur takich HR-owo-administracyjnych dowiedzieć się i uruchomić to dla swoich pracowników wewnętrznie, czyli nie mamy żadnego tajemnicy, która idzie na zewnątrz, nie mamy żadnego RODO, który będzie nas jakby hamował, więc nie ma żadnego compliance'u takich problemów prawnych. No i teraz to kosztuje naprawdę bardzo małe pieniądze. Jesteśmy w stanie to zrobić w 1 miesiąc, 20 dni roboczych, wdrożyć end-to-end, czyli już w ramach Teamsa masz chatbota i jedziesz, nie? Tak. No to jest szczególnie ważne przy tym zagadnieniu, od którego zaczęliśmy, to znaczy, że jest pewna obawa przed wchodzeniem w te projekty, a tak jak mówisz, dosyć szybko, biorąc pod uwagę standardowe rzeczy, które są w ofercie, czy to Azure, OpenAI, to z tym można szybko zacząć, rzeczywiście. Jeżeli ta oferta musi być bardziej skrojona później pod potrzeby klienta, no to oczywiście zaczyna się tutaj przestrzeń na szerszy projekt informatyczny, ale taki na start, żeby sprawdzić, z czym to się je, czy to mi pomaga, nic prostszego. Tak. Tutaj też czytaliśmy sobie artykuł wcześniej na temat takich obaw firm i jakby przesłanie z tego artykułu, z tych badań mówi o tym, że firmy chciałyby, a boją się trochę, taki problem. Tak. No w szczególności jakieś tam departamenty legal, ethic board, oni mają z tym pewien problem. No wydaje mi się tak, no te zagadnienia etyczne, prawne są ważne, ale tak szczerze wydaje mi się, że one są do rozwiązania w ciągu tygodnia. To wydaje mi się tutaj jakaś taka prokrastynacja, przesuwanie podjęcia decyzji występuje pewne. No, może właśnie warto się przyjrzeć i jednak podjąć pewną odważną decyzję w wejściu w taki mały kroczek. Dokładnie, spróbować, tak. To jest jakby cały change management, takie zarządzanie zmianą w organizacji, bo to jest duża zmiana, nie? Duża zmiana, bo wprowadzasz automatyzację, to jest oparta na technologii maszynowej, na uczeniu maszynowym, do organizacji, która tego jeszcze nie miała. Jest dużo lęków, bo być może nam zabiorą pracę informatycy, jak zawsze, prawda? Ja pamiętam ten początek z chmurą. O matko, lepiej nie wdrażać. Prawnicy okopali się, lepiej nie wychodzić przed szereg. KNF nas tutaj obetnie, jakby regulacje inne nas zatrzymają, lepiej nic nie robić i być bezpieczni. Ludzie trochę panikowali, kurczę, mamy serwery teraz w IT pod swoim zarządem, teraz ich nie będziemy mieli, bo wyrzucimy to do chmury, więc pewnie wszyscy nam zabiorą pracę. By było mnóstwo obaw,
które hamowało. Ja mam wrażenie, że i to się w ogóle nie pokryło. Jakby powstało tyle nowych serwisów, tyle nowych usług, tyle nowych rzeczy, że każdy ma robotę. Dużo ciekawszą moim zdaniem niż Tak. przed chmurą. I ja mam wrażenie, że w AI jest- jest to samo. Tak, ale to jest bardzo dobry przykład z tą chmurą, dlatego że no koniec końców, jak teraz już widzimy, z czym tą chmurę się je i rynek Tak. jest już do niej przyzwyczajony, to widać, że są obszary, gdzie ta chmura rzeczywiście pomaga, jest potrzebna, określone typy biznesu, Tak. określone potrzeby biznesowe. Sprawdzaje się tam. Tak. Natomiast są też obszary, gdzie nie warto inwestować w chmurę, to się po Dokładnie. prostu nie opłaca. No i tak samo będzie z AI-em. Będą obszary, Tak. gdzie to się faktycznie, znowu mówimy o AI-u, biorąc pod uwagę czata GPT w głównej mierze. przykład, Ja tak, czasami tak. mówię o nim szerzej, ale Tak. teraz jest ten hype na tego czata, tak? I będą obszary, gdzie to będzie się spłacało, Tak. ale będą też obszary, gdzie to jest taki kwiatek do kożuszka, to I to jest bardzo dobry punkt Tak. wyjścia, bo kupę ludzi, mam wrażenie, że w biznesie mówi zróbmy AI, ale po co nam? Potem się przemyśli. Na razie go zróbmy. Nie? Weźcie tam w tym IT, zróbcie, bo przecież jak ja na polu golfowym potem z innym prezesem gram w golfa, to jak ja nie mam o czym porozmawiać, bo w ogóle nie mamy żadnych doświadczeń. A moim zdaniem jakby kolejność jest odwrotna. Znaczy zróbmy najpierw strategię, przeglądnijmy sobie przestrzeń, którą warto zaadresować, wybierzmy sobie kilka punktów, Dokładnie. gdzie to wygląda, że to będzie super sprawa, obliczmy sobie jakiś case w Excelu nawet pobieżnie, że to ma szansę jakby przynieść zyski i tam zróbmy pierwsze poce, nie? No dokładnie, nie od razu z motyką na słońce, Tak. bo no, my też jesteśmy inżynierami. Mamy jedno życie, jedną tą robotę, Tak. chcemy ją zrobić dobrze, chcemy czuć satysfakcję z wykonywanej pracy. Jak na koniec dnia okaże się, że ten projekt bardziej przeszkadza, podnosi koszty niż pomaga, to bez sensu. No właśnie dlatego proponujemy takie podejście stopniowe, Tak. racjonalne, od samego początku, mając na uwadze sensowność tego wdrożenia. Tak. Teraz naprawdę próg wejścia z jakimś pocem, który da Ci odpowiedź, czy te LLM-y, te czaty GPT mają sens, to jest już kilkadziesiąt tysięcy złotych, już nie kilkaset tysięcy, już nie miliony. Nie? To jest Tak, naprawdę bardzo niski próg wejścia. Druga rzecz, ostatnio rozmawiałem z kumplem z Europy, który zajmuje się rynkiem, w którym przerabiają terabajty dziennie danych. Nie? Jakby wpływ jest takie strumienie informacji, w których nasze niektóre modele hurtowni danych już są tak na krawędzi przez możliwości technicznych. Nie? Tam naprawdę musimy się postarać, żeby to wszystko schodziło dobrze i się przeliczało. No i on mówi, że no właśnie, wziął sobie taki zespół data scientistów od siebie, już 1,5 roku grzebią, nic nie widać, żeby coś z tego było i nie wiadomo, czy będzie. I to jest właśnie jakby drugi biegun tej sprawy, czyli nie zrobić punktowo, nie sprawdzić sobie i przyrostowo poszerzać i czerpać z tego od razu benefity, tylko zróbmy ogromną konstrukcję, która będzie super, tylko że nie wiadomo, czy ona zadziała, nie? Tak. Ale to dowiemy się za 2 lata. Jak wydamy 5 milionów złotych, to będziemy wiedzieli, czy to jest dobre, czy złe. Nie? No dokładnie. No plus trzeba też nadmienić, że to są te obawy, one rzeczywiście częściowo wiążą się z chmurą i tym, że część danych przechodzi do chmury, ale znowu do tego można podejść krokowo, bo można też postawić lokalne LLM-y, tak, i lokalne RAGi i z czasem, jeżeli na przykład nabierzemy zaufania, to zobaczymy, że to nam pomaga, to przejść do tej chmury, ewentualnie zostać z tymi lokalnymi rozwiązaniami, rozbudowując je właśnie lokalnie, czy wintegrowując swoje produkty. No, my akurat właśnie bardziej idziemy w te lokalne rzeczy, my działamy w przemyśle, w energetyce i nasze produkty rozbudowujemy o te możliwości LLM-ów, o RAGi, o chatboty. Z natury rzeczy to jest bardziej takie lokalne podejście w przemyśle. Natomiast namawiamy też do chmury, no bo umówmy się, że w Azurze jest to w zasadzie bezpieczne. I myślę, że takie biznesy, które już są przyzwyczajone do tej chmury, naprawdę nie powinny się tego obawiać. Dokładnie, jest już mnóstwo klientów, którzy bardzo intensywnie przetwarzają rzeczy w chmurze, to jest po pierwsze. Po drugie, stawiamy w tym samym tenancie, w tym samym środowisku bezpiecznym, w którym przetwarzamy do tej pory nasze najbardziej wrażliwe dane, czyli maile, dokumenty i tak dalej, więc no, nie mamy jakichś specjalnych ekstra problemów od strony bezpieczeństwa. Natomiast ja myślę, że warto jeszcze podnieść jeden temat. Tak samo jak w chmurze, tak samo tutaj teraz jest bardzo dużo obaw od strony pracowników szeregowych, że mówią, kurczę, nie wiadomo, czy tam nie ukradnie pracy, nie wiadomo, czy to nie zabierze nam sposobu działania, nie zmusi nas do wyjścia ze strefy komfortu i ten opór jest widoczny. Nie? I tak jak robiliśmy to w przypadku chmury, jeszcze będąc w Microsoftie, podobnie robimy to teraz, czyli mówimy, hej, to
zróbmy szkolenie dla ludzi. Porozmawiajmy z poszczególnymi grupami interesu. Pogadamy z marketingiem, ze sprzedażą, porozmawiamy, jak im to uprości pracę, ile nowych rzeczy będą mogli osiągnąć i nowych rzeczy się dowiedzieć. I z takich grup interesów, którzy zobaczą, co w tych nowych technologiach jest dla nich, a nie będą żywili obawy, bo to jest trochę jak przed złym potworem bez podłóżka, tak? Nie widzę go, im bardziej go nie widzę, tym bardziej się go boję. Nie? Im bardziej go nie znam, tym bardziej Tak jest to jest. przerażające, Tak. że coś się zadzieje. Jak oni poznają, zobaczą, że to jest normalne narzędzie następne, które daje pewne przewagi. Ono oczywiście nie jest tak łatwe do zrozumienia jak systemy algorytmiczne, ale znowu, jeśli zobaczę, co jest dla mnie, jak mój biznes, mój kawałek biznesu będzie beneficjentem, no to będę chciał to robić, tak? I potem już są szkolenia dla użytkowników, potem jest wprowadzanie tego poca i wtedy mamy organizację, która chce, a te 80% ludzi z tego badania, o którym mówiliśmy na samym początku, mówi: ja bym to wprowadził, ale moja organizacja nie jest przygotowana. No to przygotuj, nie? To jest właśnie ten etap, kiedy właśnie sprawdź, czy to jest business case, pogadaj z ludźmi, pogadaj o ich oporach i problemach, zrób szkolenia, wdróż w poceł, a potem rozszerz do całości, jeśli to ma sens biznesowy. No, może to powiedzmy tylko na końcu, że ten pociąg AI-owy to właśnie przed chwilą nabrał prędkości takich już kosmicznych. Tak. Także o ile wcześniej też ten AI się rozwijał, to rok temu przyspieszył bardzo. No i teraz do nas należy wybór, czy uważamy, że nie warto, poczekamy jeszcze chwilę, czy sobie powiemy, my już jesteśmy spóźnieni no i warto przynajmniej by zacząć wprowadzać zmianę, bo to nie jest tak, że to pytasz się, czy pracownicy, czy to wybije pracowników ze strefy komfortu. Znaczy na pewno, to jak gdyby ten rozwój AI zmieni sposób, w jaki ludzie pracują, Dokładnie. zmieni zawody, to w ogóle nie ma co się oszukiwać, że Tak. to zostanie tak, jak jest. Tak. Na pewno będzie zmiana. I teraz pytanie jest, im dłużej będziemy czekać, tym trudniej nam będzie do tego pociągu wskoczyć, tym trudniej nam będzie, ta zmiana będzie bardziej skokowa, którą będziemy musieli Tak. zrobić, a warto właśnie iść małymi kroczkami i też wykorzystać pomoc bardziej doświadczonych tutaj osób, doświadczenie nawet nasze z innych projektów, po to, żeby no właśnie dostosować organizację do tej zmiany, dostosować Stopniowo. pracę ludzi do tej zmiany, przez co to będzie, to nawet może być fajna przygoda wtedy, tak? Ja myślę, że warto jakby skonkludować ten odcinek i powiedzieć, że tak, pociąg odjeżdża. Teraz możecie albo zacząć na własnych warunkach, stopniowo przygotowując organizację, albo za chwilę przyjdą inwestorzy, powiedzą: wszyscy już wdrożyli dookoła, macie 2 miesiące i do roboty. I wtedy robi się mniej przyjemnie. No I tak. Oczywiście, no mówię, nie chcemy straszyć, tak? Ale to tak niestety wygląda ta rzeczywistość tak teraz. Tak.